Zaraz idziemy tam. Nie wie jak wyjść. Cel naszej dzisiejszej podróży to najpiękniejsza i najczęściej odwiedzana latarnia morska w całej Szkocji. Mowa tutaj o latarni Nest Point, która znajduje się na wyspie Skye. Naszą wyprawę zaczynamy od wyjścia na pobliskie klify, z których widok na latarnię oraz cały półwysep po prostu zapiera dech w piersi. Właśnie ta lokalizacja jest ulubionym miejscem fotografów szukających idealnego kadru na latarnię. Wyszliśmy sobie tutaj z drugiej strony na klif u góry, żeby zobaczyć. Byliśmy tu już kiedyś, ale niestety pogoda była... Dzisiaj mamy naprawdę pogodę mega. Kurczę, można by się opalać. Idziemy eksplorować to miejsce cały dzień. Zaraz idziemy tam. Na tych klifach jest tutaj bardzo niebezpiecznie, jak jest mocny wiatr. Nie ma tutaj barierek, więc trzeba bardzo uważać. Najbezpieczniejszą opcją jest po prostu trzymanie się tej ścieżki tutaj aż do samego końca. Ale jak jest taka ładna pogoda jak dzisiaj, prawie wiatru w ogóle nie ma, będziemy mogli sobie tutaj podejść troszkę bliżej i przyfilmować te ptaki, bo naprawdę robią wrażenie. A tą drogą zaraz pójdziemy tędy. I tam. Tak wygląda początkowa droga do latarni. I będziemy tutaj musieli zejść w dół. Potem przejdziemy sobie tutaj tą drogą, tak, naokoło tam. Myślę, że takie górskie, dobre obuwie to jest wszystko, co tutaj potrzebujemy. Jeszcze tam będzie jeden taki kawałek właśnie z górki troszkę, ale też nie będzie jakoś mega wymagający. Mam taką cichą nadzieję, że spotkamy owieczki, bo jakoś tak akurat pouciekały, chyba wiedzą, że Wiola idzie. Na swojej drodze napotykamy licznie zamieszkujące tutejsze klify owce i ptaki, a szczęściarze mogą zaobserwować delfiny, wieloryby oraz morświny, których my niestety nie mieliśmy okazji spotkać. Wiesz, jaki tam jest piękny wodospad. Widać to? Tutaj jest jeden, a tutaj tu jest drugi mniejszy. Ale ładny. Jest pięknie. Nawet możemy zbliżyć się do klifu, do którego ostatnio nie mogliśmy, bo mogliśmy tam wpaść. Patrzcie, to jest klif, tutaj te ptaszki się tam rozmnażają, mieszkają. W okresie legowym jest ich tutaj mnóstwo. Teraz tutaj widać wspaniale ten klif i całe to tutaj pasmo górskie. Siema koleżanka. Jakie one są ładne. Tam jest pełno takich małych owieczek i tutaj też się pasą. Jednak się wyłoniły wszystkie, bo myślałam, że już znikły. Tutaj są tak zajebiste widoki, tak po prostu piękne, że tego się nawet nie da przefilmować. Naprawdę. A jak patrzycie na te fale, jak one uderzają o skały z tej perspektywy tutaj, to popatrzcie, jak w zwolnionym tempie. Normalnie jakby ktoś nam tutaj włączył slow motion. Wiecie co? To jest na pewno robota wróżek, tych Sferyglan. Dochodzimy tutaj do końca tej górki. Widok na otwarte morze. I znowu będziemy schodzić w dół. I to jest ostatnie zejście w dół. Tutaj są jakieś dźwigi. Chyba kiedyś tutaj jak statki przypływały.
Dochodzimy właśnie do Nest Point, czyli latarni morskiej osadzonej na wyspie Skye. Jest to opuszczona latarnia morska. Idziemy do niej już ponad 2 godziny, pomimo tego, że samo dojście no to około pół godziny, 40 minut, ale jest tak pięknie dookoła. Jesteśmy w stanie się nie zatrzymać i nie zrobić miliona zdjęć. Tutaj właśnie widzimy już samą latarnię na ostatniej prostej. Jak mam nadzieję widać za mną, widoki są absolutnie niesamowite. I jeśli nie sama latarnia, to okolice już są wystarczającym powodem, żeby tutaj przyjechać. Podczas naszej pierwszej wyprawy tutaj lało tak, że nie dało się wyciągnąć żadnej kamery ani aparatu. Tym razem jednak jest cudowna pogoda, a dodatkowo mamy wielkie szczęście z deszczem, ponieważ jak tutaj widać z tyłu, omija nas dość szerokim łukiem. Latarnia Nest Point została wybudowana w 1909 roku, a jej światło po raz pierwszy rozbłysło 1 listopada 1909. Koszt jej budowy to niewiele ponad 4000 funtów, a po wzięciu pod uwagę inflacji ponad 508 tysięcy funtów. Jak na tamte czasy to ogromna kwota. Niestety nie ma możliwości wejścia do samej latarni, że nie da się dostać do kopuły z lampą, ale myślę, że coś na to poradzimy. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda kopuła latarni morskiej z bliska? My postanowiliśmy się przekonać. Jak się okazuje, od naszej ostatniej wizyty wszystko zostało pozamykane na kłódkę i każda brama dookoła jest zamknięta. Oczywiście to nie jest tak, że tutaj się nie da wejść, bo chodząc tutaj po tych murkach spokojnie możemy przejść sobie tutaj na drugą stronę, ale wydaje mi się, że te bramki jest to taki wyraźny znak, żeby tutaj niczego nie niszczyć, nie śmiecić, nie wynosić, więc wejść tutaj no tak po cichu, incognito bym powiedziała można. Przez lata właściciele latarni zmieniali się wielokrotnie. Jednak najbardziej kontrowersyjna historia pochodzi z roku 2002, kiedy to pomieszczenia sąsiadujące z głównym budynkiem latarni zostały zamienione w hostel, po czym właściciel latarni zaczął pobierać opłaty od turystów za wstęp na półwysep. Jak twierdził, koszty renowacji latarni są ogromne, a jego ziemię w sezonie przekracza dziennie około 500 turystów za darmo. Jednak po wielu protestach lokalnych mieszkańców pan Roy poddał się i sprzedał latarnię oraz jej ziemię pani Jane Corfield. Jak widać za mną, latarnia przystosowana została do pełnienia funkcji hotelu, a dokładnie bed and breakfast. I jak tutaj widać, każde drzwi mają swoją nazwę, co może oznaczać, że byłoby tutaj co najmniej 6 miejsc do spania, 6 pokoi. Okna budynku latarni nie są zbyt prześwitujące, ale po zaglądnięciu do środka widać całą maszynerię latarni, co oznaczać może, że sama latarnia nie była przeznaczona do wynajmu, ale wszystkie budynki dookoła nie były. Dzisiaj teren latarni nadal wygląda na opuszczony, jednak zauważyliśmy, że kilka budynków zostało odnowionych z zewnątrz. 2 lata temu mieliśmy okazję odwiedzić to miejsce i wyglądało zgoła inaczej. A oto tuba alarmowa używana w tej latarni w czasach jej świetności do ostrzegania statków przed lądem. Nie wie jak wyjść. Czekaj, może jak do niej podejdę, to wyjdzie. Idź, nie bój się. Tutaj. Tu do góry. Nie bój się. Ale jest w złym miejscu, wiesz? Ja bym ją wyniósł, ale nie wiem, czy uniosę. Nie bój się, nic się nie bój. Spokojnie. Nie bój się, nic się nie bój. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. 3 weeks later. Musimy trochę na siłę, bo ona biedna nie chce współpracować w ogóle, a jeżeli ją tu zostawimy, to ona tu może zostać już.
bo on nie może doczaić, którędy ma wyjść. A my jej chcemy pokazać, że tutaj jest taka prosta droga, po prostu tędy, tylko że tu jest taki ostry kamień. Z góry to nie wygląda tak wysoko, ale on jest wysoki. I ona po prostu stwierdziła, masz mnie wynieść i koniec. O! Poczuła, że jest... Patrz, ona trawę skubie, nie wierzę. Ty, ile ona tam siedzi? Że ona, kurna... Uratowana owca. Patrz, widziałeś to? No i co? I co? Tak się bałaś. Patrz jaka nie wie gdzie, co, jak. Gdzie są moje koleżanki? O! Tam są! O, widzę! Patrz! Jaka podekscytowana. Dowód, że Konrad uratował owcę. Proszę bardzo. Na końcu świata Nace Point. Latarnia morska. Jak przejdziemy trochę dalej, to mamy taki widok na latarnię. Ludzie układają sobie tutaj takie wieżyczki z kamieni. Bardzo fajnie to wygląda. Te części klifu tutaj, one wszystkie są w kształcie takich schodów i pomimo nawet w miejscach, gdzie jest bardzo wysoko, możemy spokojnie wyjść, bo one zawsze tworzą właśnie takie schodki i bardzo łatwo się po nich spina. Dziękujemy za oglądanie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało w filmie. Pamiętajcie też, że możecie nas wesprzeć subskrybując, lajkując i komentując. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.